Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taka ciekawostka na temat Zojego. Temacik z aplikacjami dla Zojego powolutku się jakby rozkręca w internetach, zauważyłem. I ostatnio Marian mi podesłał linka do takiego projektu na GitHubie. Dosyć ciekawego, fajnego projekciku, który dzisiaj postaram się tutaj pokazać szybciutko mniej więcej jak to wygląda. No i też jeszcze w kwestii tych aplikacji, no to tutaj muszę powiedzieć, że jest na YouTubie polski filmik. Jakiś tam Polak też coś tam sobie dłubie w tym kierunku. Także ja najpierw pokażę te osoby, z czym właśnie tam się zajmują, jak to wygląda. Podlinkuję to wszystko tutaj w opisie filmu, jak coś. Także zaczynamy może od Polaka, który też jakąś aplikację dla Zojego, słuchajcie, robi w Delphi bodajże. Są dwie części już, czyli aplikacja od PC do zera, część pierwsza i gdzieś tam jest jeszcze drugi ten filmik na jego kanale. Podlinkuję, to sobie zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. No i tak jak mi ostatnio Marian podesłał linka do FV Bloga, gdzie jakiś fyfar zrobił coś w tym też kierunku dla Zojego. 703 i 706. Akurat tutaj trzeba jedną rzecz powiedzieć, że 706 nie będzie działała z jego jakby tutaj tym GitHubowym, e, no z tą GitHubową jakby aplikacją. No i tam jest jakiś ten temacik, że tutaj sobie piszą i ktoś tu napisał na samym dole, że Firefox od jakiejś wersji wspiera już jakby te porty .com, bo wcześniej czegoś takiego nie było, trzeba było Chroma używać albo tam innych przeglądarek. No i na GitHubie, słuchajcie, jest taka wersja Demo Live, którą jak sobie odpalicie, to wygląda następująco. Ja to oczywiście podlinkuję. No i tak jak mówię, ta wersja jest dosyć okrojona. Jest tylko interfejs UART, nie mogę tutaj zbytnio nic pokombinować. Więc postanowiłem, że zrobię Marianowi wersję, która będzie jakby rozszerzona. I słuchajcie, to jest tutaj, jakby tutaj dostać się do tego jego GitHuba. Słuchajcie, dajcie mi chwileczkę, ja zrobię pauzę, wejdę na główną stronę GitHuba, gdzie jest ten projekcik. Coś wam pokażę jeszcze. Dobra, słuchajcie, jestem już na głównym tym projekciku na GitHubie. No i słuchajcie, tu jest coś takiego. 5 godzin temu jakaś była zmiana, fajnie, spoko, ok. I powiem wam tak, tutaj jest live demo, właśnie po kliknięciu przechodzicie sobie do tutaj tej stronki i możecie sobie z 703 po warcie wyświetlić to, co wam tam mierniczek pokazuje, tak? No, bardzo fajnie to jest zrobione zresztą, nie powiem, że nie. Zaraz zobaczymy na wersji tej, którą zmodyfikowałem i jakie tam jeszcze bariery dodałem. No i mówię, każdy, kto będzie chciał sobie to potestować, to podlinkuję do filmiku. Także przejdźmy sobie może teraz do tej wersji, którą ja zrobiłem dla Mariana. I słuchajcie, jest to jeden plik, który uruchamia cały ten jakby tutaj web serwerek, gdzie jest ten cały wykres i tak dalej. Nie trzeba wchodzić na stronkę. No i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że po kliknięciu tutaj w ten plik exe wszystko jest zamknięte w jednym pliku, nie trzeba nic kombinować. Myślę, że to jest bardzo fajnie teraz zrobione, tak jak powinno być chyba zrobione, aczkolwiek każdy ma swoje jakby y, pomysły na aplikację, swój pogląd i tak dalej, także mówię, to jest licencja, słuchajcie, akurat jest MIT, czyli można sobie to modyfikować, udostępniać, tylko tam jedynym warunkiem jest jakby dodanie informacji, że to jest z tego i takiego GitHuba zrobione, nie? Coś w tym stylu. Także licencja MIT bardzo daje szerokie spektrum, jeżeli chodzi o modyfikowanie, udostępnianie. Nawet z tego, co czytałem na Micie, można zarabiać na tym kodzie.
można go wdrożyć do swojego projektu jakiegoś innego. Także fajnie to jest, że to jest na micie. Dzięki temu myślę, że to może się sporo rozrosnąć o jakieś inne forki i tak dalej. No i słuchajcie, przejdźmy sobie do tej aplikacji, którą ja tutaj zrobiłem. To jest mój pomysł, moje widzimisię. Każdy jakby ma swój inny tok myślenia. Dobra, koniec tego więzenia. Uruchamiamy aplikację i słuchajcie, po chwili zobaczymy coś takiego, takie okienko i tutaj już mamy jakby zaznaczone, że mam w systemie 3 przeglądarki zainstalowane, Chrome, Edge i Firefox. Ja to pokażę na przykładzie Firefoxa, gdzie to działa też spoko. I tak, po kliknięciu wystarczy tylko kliknąć przycisk Start, uruchomi nam się zakładka Firefoxa i słuchajcie, mamy całkowicie nową, już jakby ulepszoną wersję tego Multimetru Visualizera. Czyli co tutaj jest nowego? Przede wszystkim AutoConnect, czyli można sobie teraz automatycznie po uruchomieniu jakby tego połączyć się z multimetrem, nic nie trzeba ustawiać. Zrobiłem tak, że wszystkie parametry tutaj, które sobie ustawiacie, zapamiętuję po zamknięciu aplikacji. Protokoły, słuchajcie, najważniejsze standard, czyli ZOI 703. No i Extended to jest ten tryb Bluetooth, gdzie można sobie uruchomić 703 bądź też 706. Z racji tego, że ja korzystam z 706, to sobie wybieram Extended. 706 z Bluetooth trzeba ustawić po baud rate 9600. I słuchajcie, tutaj mam listę tych portów COM, które mam jakby dostępnych w systemie. Żeby to wam pokazać bardziej dokładnie, to zobaczcie, tutaj są te porty COM. No i ja już wiem, że ten port COM 4 to jest ZOI 706. Z takich jeszcze tutaj no ciekawych rzeczy, które dodałem. O, ktoś pisze do mnie na gadu-gadu. Słuchajcie, dodałem alarm below, czyli poniżej, albo powyżej. Można sobie ustawić głośność tego alarmu. Słuchajcie, fajna, że tak powiem, funkcja diodę BIP, czyli mamy teraz tutaj w aplikacji jakby taką funkcję, jaką ma ZOI 706, że nam w trybie diody będzie pikał raz albo tam 2 razy, jeżeli chodzi o diody krzemowe zwyczajne. To jest jedno piknięcie, ale zaraz zobaczycie, jak to działa dokładnie. No i jeżeli mamy diodę Schottkiego, czyli szybkie, to są 2 piknięcia. Nie testowałem jeszcze tak naprawdę, jak działa na Schottkich, także zobaczymy. Tutaj mamy jakiś wykres, histogram, słuchajcie, także też fajnie to ten koleś sobie wykombinował. Tutaj mamy auto scale, range, czyli tego wykresu, trigger. Z tym triggerem nie do końca jeszcze nie wiem, o co chodzi. No i słuchajcie, dodałem jeszcze coś takiego jak kolor czcionek, które możemy sobie tutaj zmienić z takiego menu. Dodałem też wybór czcionek, chociaż ten wybór czcionek nie jest tak bardzo potrzebny do tego. No i tutaj to już jest dodane wcześniej przez tego gościa, jest zapis do pliku CSV. Jak uruchomimy miernik, to będzie można sobie tutaj kliknąć Start Logging, czyli będzie nam monitorował. No i na samym dole mamy tutaj jakieś statystyki, average, minimum, maximum, peak to peak, samples i std deviation, cokolwiek to znaczy. No i dobra, słuchajcie, ZOI leży na stole. Jeszcze raz pokażę. Na nim będziemy dzisiaj się bawić. Włączony tryb DC. No i ja teraz włączę sobie, połączę się tutaj przez tą, słuchajcie, stronkę. Gdzie to mi wyskoczyło? Chwila. Firefox to jest, ok. W Firefoxie, słuchajcie, daję tylko connect i po chwili powinno mnie połączyć. Mam taką nadzieję. Tak jest, połączyło mnie, słuchajcie, elegancko, fajnie, super. Ja bym chciał sobie to przerzucić na OBS-a, tak żeby to było widać, załóżmy te okno tutaj. No i zobaczymy mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Albo dobra, najpierw zróbmy sobie pierwszy pomiar taki testowy, czy to działa. Tutaj mam 0,000 V. Biorę lajonka do ręki.
Słuchajcie, mierzę, pokazuje 4,70. Elegancko działa. Wykres teraz tutaj mogę sobie go uruchomić, że będzie działał, ale to jest za chwilkę. Słuchajcie, tryb Auto Connect, o którym wcześniej wspominałem, czyli teraz mamy coś takiego, że załóżmy, ja zamknę tą zakładkę, zamykam aplikację, pokażę wam mniej więcej o co chodzi. I teraz tak, klikając znowu, tutaj jest jeszcze plik konfiguracyjny, do którego zapisuję te ustawienia wszystkie, sobie tak to wymyśliłem. Mamy COM4, 9600, gdzie tu jest AutoScape True, Auto Connect Enable True. Czyli tak, teraz powinno mnie automatycznie połączyć. Zobaczmy, czy to będzie działać. Uruchamiam. Znowu mi wyskakuje to okieneczko. Firefox, Start, Connecting. No i połączyło, słuchajcie, połączyło fajnie, nie trzeba nic tutaj już ustawiać, grzebać się przy tym, także to jest taka fajna funkcja. Czyli tak, pomiar działa elegancko. Start logging włączymy, zobaczymy mniej więcej jak to wygląda, ten pomiar. Słuchajcie, jest ustawiony na 10 sekund. Puszczam, ustawiam sobie tutaj na minutkę, żeby go rozciągnąć w czasie trochę. Słuchajcie, tak to wygląda. Sobie tutaj lajonka na razie tylko sprawdzam. Jak obrócę sondyl minus do plusa, plus do minusa, to działa to w ten sposób. Czyli jakby skaluję w drugą stronę, w dół ten pomiar, tak, że mam minus 4V, a jak normalnie, no to wtedy tak to wygląda. Tutaj przy tym pomiarze. No i oczywiście na dole jakieś informacje wyświetla, tak jak wcześniej wspomniałem, average, minimum, maximum, peak to peak samples i tak dalej. Słuchajcie, zmieńmy sobie czcionkę na green. Mamy czcionkę green, mamy czcionkę cyan, kolor purple. Mi się bardzo podoba rose, bardzo ładny kolorek. Słuchajcie, działać to zdziała. Czcionki tak sobie działają, szczerze powiem. Raczej tutaj czcionkami, chyba wyrzucę te czcionki, bo nie wygląda to zbytnio atrakcyjnie. No i nie wszystkie chcą wskoczyć jakby, nie? Także ja sobie na razie zostawię tą standardową. Spoko też widać. Także tak to wygląda, słuchajcie, alarm. Pobawmy się alarmem. Lionek mam 4V. Słuchajcie, zobaczcie jak to teraz będzie działać. 4V, czyli na czym to polega? Ustawiam sobie above 3V, tak? Volume na 5 i teraz robimy testa. Czyli powyżej 3V, jak nam wejdzie, no to włączy się ten alarm. Mam dokładnie 4,70 i zobaczcie, jak ja sobie tutaj wpiszę, załóżmy 4,080, to już ten alarm mi się nie włączy, bo będzie tam 10 chyba milivoltów powyżej. Zobaczcie, nie działa, 4,80 nie działa, ale jak już wpiszę 4 i tu na końcu 50, to jak najbardziej to zadziała. Czyli alarm w takim stylu, tutaj głośność można ustawić, ustawiłem na 5, bo jakbym dał na maksa, to by wam uszy odpadły. Oczywiście alarm możemy sobie włączać, wyłączać, wszystko to jest zapamiętywane. I słuchajcie, tryb diody jest zarąbistą sprawą. Dlaczego? Ja się przełączę teraz z Zoim na tryb diody. Słuchajcie, mamy diodę i teraz na czym to polega? Ja teraz przerzucę, żeby to lepiej było widać, ten tutaj cały pomiar do trybu OBS-a, tak żeby lepiej to było widać. Wrzucimy sobie to w tym. OK. Łączymy go. Troszeczkę tutaj ustawię jeszcze ten widok, żeby to było fajnie widać. Mniej więcej coś takiego. Pomniejszę troszkę. Przełączę się na pulpit. No i słuchajcie, tryb diody.
Zoe, jak wiemy, 706 ma te podwójny BIP i pojedynczy i tak dalej. Tu mam zwykłe diody krzemowe na takim jakby na takiej płytce od zasilacza. No i teraz sprawdźmy sobie mniej więcej, jak będzie wyglądało to tutaj w trybie diody. Sprawdzam pierwszą diodę. Polaryzacja jest na odwrót, nic. Druga dioda to jest akurat mostek Gretza, także dwie następne już będą piszczały. No i teraz uwaga, funkcja, która będzie nam dźwiękowo sygnalizowała, czy ta dioda jest ok, czy nie. I co najlepsze jest, jak trzymam cały czas, to ten sygnał się powtarza, że mówi nam cały czas ok, ok. Nie, w Zoim jest tylko jedno piknięcie na samym początku. Tutaj jak trzymamy cały czas, no to wtedy nam ta dioda piszczy, nie? Słuchajcie, nie wiem jak to będzie głośno słychać na nagraniu, ale słyszę to w słuchawkach. Także mamy namiastkę i co jest najlepsze, to powinno działać w 703. Jak podłączycie 703 sobie, załóżmy, no to wtedy dostajemy w 703 namiastkę Zoego 706. Także obracam sobie sondy, sprawdzam te dwie pierwsze, które były na odwrót. Tak samo. Sprawna dioda. Sprawna. Także no to jest taki pierwszy future, jeden z lepszych, że tak powiem. A może nie, nie wiem. To jest takie moje skromne zdanie. I jeszcze coś takiego chciałem wam pokazać. Nie testowałem diod Schottkiego, także ja robię pauzę i zobaczymy sobie, jak on będzie reagował na trybie Schottkiego. Dobra, mam tu jakąś taką płytkę elektroniczną i postaram się tutaj jakieś diody. O, tu mam jakieś diody. Jest. 2 razy piknięcie. W drugą stronę. Też 2 razy piszczy. To dziwne, dziwna ta dioda jest. Dlaczego ona w dwie strony piszczy? Nie powinna w dwie strony piszczeć, czyli już wiemy, że coś jest z nią chyba nie tak. To jest uszkodzona jakaś płytka. Tu mam jeszcze następną jakąś diodę. No i słuchajcie, tu jest coś takiego. Przy 000 on nam piszczy, nie? W zasadzie trzeba było zrobić coś takiego, żeby też tak samo w tej aplikacji piszczało nam przy zwartej diodzie, bo ten Zoe piszczy. Tutaj już nie mamy tego pisku. To musiałbym zrobić coś takiego, że zamiast tutaj w trybie diody 000 ustawić też, żeby pokazywał open line i wtedy jak załóżmy mierzę i teraz jak jest tutaj zwarcie, to on by piszczał, nie? Czyli coś takiego jeszcze dodamy. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda mniej więcej. Wszystko działa. Kondensatory też tutaj działają bez problemu. Tryb ampery, miliampery. Słuchajcie, i co najciekawsze teraz tutaj, tryb DC, tryb AC. No i przełączę się po prostu, żeby wam to lepiej pokazać na pulpit, jak to wygląda. Bo o co chodzi? Słuchajcie, tylko usunę jeszcze tego Raidena, żeby on nie przeszkadzał. W trybie AC, słuchajcie, tutaj jest label frekwencji jeszcze dodany. Także tak wygląda ta aplikacja. Myślę, że teraz jest już troszeczkę lepiej jakby rozwinięta i dzięki temu możemy sobie podłączyć za jego 703 i 706, histogram. Dobra, zobaczmy histogram mniej więcej. Przełączam się na tryb DC. Ja sobie teraz włączę logowanie i pokażę wam mniej więcej jak ten histogram wygląda na sam koniec. Dobra, mierzę sobie tutaj coś, nie? Pyk, pyk, pyk. Na razie taki pomiar będzie na tych 4 V. Tu mam jeszcze jakiegoś innego widzę lajonka. Zobaczymy jakie on będzie miał napięcie. Ten ma 14, troszeczkę więcej.
No i dobra, i przełączmy się teraz na histogram. Coś takiego. On tutaj chyba coś pokazuje, tak? Tutaj no dobra, ten histogram to i tak z niego nie korzystam. Może komuś przypadnie do gustu histogram. Natomiast wykres działa następująco. No i co mogę więcej powiedzieć? No, dosyć ciekawy projekcik. Nie wiem, jak on się będzie rozwijał. Ja zrobiłem tyle, ile zrobiłem. Być może ktoś jeszcze inaczej to zrobi, lepiej i tak dalej. Także na tym zakończę dzisiejszy filmik. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i bawcie się dobrze ze swoimi zoimi. Dobra, teraz tutaj trzeba go rozłączyć, tego OBS-a.